Pierdół? O, przyszedł. Mamy temat do rozmowy. Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie albo kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Pewnego razu byłem na pewnej konferencji i zobaczyłem człowieka, który rzucał telefonem. Dosyć mnie to zaciekawiło, dlaczego on to robi. Podszedłem bliżej, poznałem się z nim. Okazało się, że się powinniśmy już dawno znać, a potem stwierdziłem, że zaproszę go, żeby nam opowiedział i o tym rzucaniu telefonem, i do czego ten telefon się nadaje, i o paru innych rzeczach. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Adam Grodecki z Nokii. Adam, dlaczego rzucasz telefonem? Dzień dobry. W Nokii zajmuję się rozumieniem potrzeb naszych klientów, partnerów i dostosowywaniem do ich potrzeb naszych rozwiązań technicznych. No i rzucam tym telefonem, bo mogę. Okej, już bałem się, że powiesz, że to rzucanie telefonem to jest jedna z potrzeb twoich klientów. Ale jednak... Między innymi jest, tak, bo okej. te telefony są elementem tych naszych rozwiązań, szytych na miarę dla naszych partnerów i dla naszych klientów. No i one właściwie mogą być rzucane wszędzie. W zakurzonym środowisku, do pyłu, błota. Nic się tym telefonem nie powinno stać, a są one wymagane do komunikacji krytycznej, no bo są tym nośnikiem końcowej aplikacji, więc nasi użytkownicy chcą mieć takie urządzenia, jakiej klasy mają do tego sieć. Adam, twoim kolegom z Nokii, którzy już tutaj byli, zadałem pytanie takie, że gdybym ich obudził w środku nocy, to co by powiedzieli na pytanie, z czego znana jest Nokia? W większości przypadków ludzi, jak zapytam na ulicy, no to oni mówią, że Nokia jest znana z telefonu komórkowego. Trochę tutaj jak gdyby znowu pokazuje, że Nokia znowu może być znana z telefonu komórkowego. Ale z czego jeszcze więcej powinna być znana Nokia, jeżeli spytamy przypadkowego przechodnia na ulicach, nie wiem, Warszawy, Łodzi czy Wrocławia? Nokia to przede wszystkim bardzo poważne inwestycje w infrastrukturę oraz w badania i rozwój. To jest definicja de facto naszej firmy. To jest bardzo dobra definicja tego, co robimy w Polsce. Tutaj w Polsce mamy oddziały w wielu miastach. Nie tylko w Warszawie, ale także we Wrocławiu, w Krakowie, w Bydgoszczy. To jest też działalność produkcyjna, czyli mamy tutaj też w Polsce fabrykę. Przygotowujemy rozwiązania infrastrukturalne, bądź szyte na miarę, bądź do sieci masowych. Czyli dzisiaj jak sobie uruchamiamy połączenia internetowe, dzwonimy telefonami przez sieci komórkowe, to właśnie nośnikiem infrastrukturalnym tego połączenia bardzo często są nasze rozwiązania. I robimy to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Te rozwiązania są od takiego transportu optycznego, który możemy sobie wyobrazić, gdzieś tam kable leżą na dnie oceanu i łączą kontynenty, po najdalej wysunięte jakieś nadajniki stacji bazowych na szczytach gór. Generalnie dla nas infrastruktura krytyczna, budowanie tej infrastruktury, zabezpieczanie, tworzenie aplikacji, dostarczanie tego rodzaju rozwiązań, to jest właśnie to, co robimy i stąd te inwestycje w rozwój. Stąd te inwestycje w badania, w patenty. W tej chwili, tak żeby wiedzieć mniej więcej skalę, to nasze systemy i rozwiązania obsługują ponad 3 miliardy osób na całym świecie. Więc tworzenie bezpiecznych, stabilnych rozwiązań, no to musi być w naszych genach, bo mamy tak dużo tych rozwiązań wdrożonych, że musi to być bezpieczne i stabilne, bezawaryjne, utrzymywalne, naprawialne także. Także każdego dnia pracujemy nad usprawnianiem tych rozwiązań, nad rozwojem nowych protokołów, nad rozwojem własnych komponentów sprzętowych, łącznie z tym, że produkujemy własne chipsety. To jest bardzo istotne teraz w dobie tego, co się dzieje na poziomie takim geopolitycznym. Reprezentujemy dosyć dobrze rozwijającą się gałąź dla właśnie rynku ICT, trochę uniezależniając się od
tych zawirowań związanych z dostawami Czyli takie komponentów elektronicznych. komplementarne rozwiązanie. Dokładnie. Szanowni Państwo, jedna rzecz. Adam tu powiedział, że Nokia od ziemi aż na szczyty gór. A ja Państwa zapraszam na rozmowę z Arturem Ołtarzewskim, gdzie rozmawiamy, co Nokia robi pod ziemią, ale też co Nokia robi na Księżycu. I z Piotrem Mszycą i Pawłem Niedzielskim, gdzie rozmawiamy o rozwiązaniach przemysłu 4.0. Adam, czyli kompletne rozwiązanie. Nokia stara się zapewnić wszystko, tak? Od chipsetu aż po końcowe rozwiązania, plus jeszcze te kwestie dotyczące rozwoju tego wszystkiego, co się będzie działo w przyszłości, tak? Czyli tak naprawdę Nokia nie czeka, aż przyszłość się wydarzy, tylko w jakiś sposób ją tutaj planuje i projektuje. Ja przejeżdżam we Wrocławiu, nie ukrywam, dosyć często koło budynku, na którym takie duże litery Nokia i tak trochę tam ta Nokia zajmuje tych budynków. Ja rozumiem, że to jest jedno z większych na pewno centrów badawczych Nokii. Coś więcej na jego temat? Tak. To jest... Możesz zdradzić? Oczywiście. Tutaj w Polsce to jest jeden z największych tego typu ośrodków w ogóle. Nie tylko w Nokii, ale w Polsce. Także tutaj my jako firma mamy bardzo silną pozycję i bardzo poważnie podchodzimy do tych inwestycji w Polsce w rozwój i badania. Tutaj w Polsce, co jest bardzo ciekawe, pracuje ponad 30 narodowości, w tym właśnie centrum, które mijasz we Wrocławiu. Są tam obsługiwani klienci nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Są tam tworzone innowacje, tworzone patenty takie kluczowe dla sieci 5G. Są tam wykonywane wszelkiego rodzaju testy, usprawnianie oprogramowania, weryfikowanie nowego rodzaju osprzętowania, które później trafia do operatorów i także jest tam bardzo duża część taka zajmująca się sprawdzaniem, czy nowe oprogramowania i nowy sprzęt, który my dostarczamy do naszych klientów, będzie kompatybilne z tym, co oni w tej chwili robią, konfigurują, dostarczają. No bo wyobraźmy sobie, że jeżeli mamy, 160 klientów, operatorów dużych na całym świecie, każdy z nich buduje kilkadziesiąt sieci różnych mobilnych, tych urządzeń są wdrożone setki tysięcy, to jedna zmiana w sofcie, która mogłaby mieć na przykład jakieś obciążenie funkcjonalne, mogłaby spowodować nawet nie tylko spadek jakości usług, ale dajmy na to jakąś awarię nieprzewidywaną, więc właśnie takie centra badawczo-rozwojowe patrzą na to, badają nie tylko nowe rzeczy, ale też sprawdzają, żebyśmy mieli taką płynność wdrożeń i dbali o to, żeby ta jakość i bezpieczeństwo było na najwyższym poziomie. Tak, ta kompatybilność wsteczna to jest coś, co czasami ciągnie pewne rozwiązania w dół, tak, bo musimy ciągle pamiętać o tym, co wcześniej jest zainstalowano, ale z drugiej strony jest bardzo pomocna w jakiejś takiej, nawet ewolucji tego, żebyśmy mogli dojść do pewnych rozwiązań, tak. Gdybyśmy o to nie zadbali na poziomie właśnie producentów, czy potem integratorów, którzy jakby wiedzą, na co zwrócić uwagę, no to mogłoby się okazać, że w pewnym okresie mielibyśmy dosyć duże okresy przestoju, bo nie byłyby świadczone usługi, bo po prostu na razie wdrażamy coś nowego, stare nie działa, tak? Dokładnie tak to mniej tak więcej jest. wyglądało. Dobrze, czyli mamy Nokię, jeżeli chodzi o dużego gracza na rynku ICT. Tutaj już miałem okazję też z kolegami rozmawiać, że to są właśnie rozwiązania operatorskie i to są właśnie rozwiązania, jeśli chodzi o dostawę kompletnego pomysłu, takiej właśnie tak zwanej klasy Enterprise. W rozmowie z Piotrem Mszycą wyszło mi, że też robicie rzeczy dotyczące Wi-Fi i przyznam, że tak trochę was nie pozycjonowałem w tym sektorze, tak? I jakby powiedziano mi, że ty właśnie będziesz dobrą osobą, która powie trochę więcej na temat tego, co robi Nokia w Wi-Fi, kiedy na przykład LTE i Private to jeszcze za dużo. Dokładnie tak jest, to znaczy dzisiaj łączymy te aspekty związane po pierwsze z wykorzystaniem sprzętu już istniejącego. To jest ten element właśnie, dlaczego musimy ciągle dbać o kompatybilność wstecz, bo my dbamy o to, żeby inwestycje już poniesione w sprzęt kupowany od nas po prostu się cały czas opłacały, więc w ogóle nie chowamy żadnych naszych rozwiązań, patentów, nowinek do szuflady, tylko robimy nowe rzeczy. I tutaj takim elementem właśnie związanym z łączeniem światów jest to, że wiemy, że Wi-Fi nie wystarcza w
takiej postaci, w jakiej ono jest, do komunikacji krytycznej. Trzeba po prostu dozbroić to o nowe protokoły, o nowe oprogramowanie, o nowy czasem sprzęt. I żeby to zrobić z głową, my robimy takie rozwiązanie Nokia Wi-Fi Mesh. I teraz łączymy te światy w taki sposób, że infrastrukturalnie jesteśmy w stanie budować sieci 5G i LTE tak, żeby inwestycje poniesione w infrastrukturę były jak najniższe. Natomiast wiadomo, że Wi-Fi będzie zawsze potrzebne do komunikacji z urządzeniami końcowymi. Wchodzimy w Industry 4.0. Jak zrobimy przegląd rynku, to wiele okularów tego typu do wizualizacji czy rozszerzonej rzeczywistości, czy wirtualnej nadal będzie miało w sobie tylko tego typu łącza, jak USB-C czy Wi-Fi. Więc stosujemy te technologie przesiadkowe i do tego właśnie te nasze rozwiązania Wi-Fi Mesh doskonale się nadają. I teraz, jeżeli porównamy sobie taką infrastrukturę zbudowaną według naszego proponowanego modelu, to wtedy bardzo łatwo jest nam zrozumieć, że to się po prostu opłaca. Warto o tym pomyśleć, dlatego że jesteśmy w stanie, jeżeli chodzi o rozległą infrastrukturę, zmniejszyć nawet 6-krotnie ilość urządzeń. Na przykład zamiast 60-100 access pointów postawić kilka stacji bazowych, a dzięki właśnie przesiadaniu się na technologie Wi-Fi meshowe czy MiFi-owe jesteśmy w stanie nadal korzystać z tego, co już z Wi-Fi korzystało jako końcowe urządzenia, jako aplikacje klienckie, jako aplikacje różnych urządzeń, które mamy, dajmy na to, czy w przemyśle, czy w biurze, czy w kontekście na przykład poruszających się monitorowanych obiektów, pojazdów samojezdnych, No wózków tak, tutaj i mieliśmy tak dalej. rozmowę z Pawłem Niedzielskim na temat właśnie autonomicznych ciężarówek Tak. w kopalniach odkrywkowych. Zresztą tutaj Artur Ołtarzewski też to potwierdza i mówi, że takich rozwiązań jest coraz więcej. To są jeszcze drony, to są jakby takie różne urządzenia. Dobrze, a teraz w rozmowach z twoimi kolegami pojawia się takie coś jak konieczność zapewnienia tej łączności krytycznej, tak? Bo powiedzieliśmy sobie, że w dużej mierze te rozwiązania Nokii są po to, żeby obsługiwać te całe IoT, tak? Żeby jakby wspierać te wszystkie rozwiązania, które wysyłają całe mnóstwo sygnałów, które otrzymują całe mnóstwo sygnałów, gdzie jest istotne, żeby dostarczyć to w czasie rzeczywistym do systemów, które to przetwarzają, żeby mogły udzielić informacji do tego te drony, kamery monitorujące chociażby, nie wiem, farmy wiatrowe, czy monitorujące te drogi, po których poruszają się te pojazdy autonomiczne, tak? Bo one poruszają się, ale ta nawierzchnia jednak nie jest idealnie jakby taka odporna na to, że jeżdżą takie wielkie właśnie ciężarówki po tych drogach. No i teraz jest kwestia taka, że w pewnym momencie jakby pominęliśmy temat tej łączności człowiek-człowiek. Tak? Bo właściwie to tam jest jakby niby mało zapotrzebowanie. Natomiast Paweł zwrócił uwagę, że to jest łączność krytyczna, tak? Że tak naprawdę w ramach tego rozwiązania jest łączność krytyczna. No i teraz mamy ten telefon, który tu tak spektakularnie wjechał na stół, ale ja rozumiem, telefon jest urządzeniem końcowym dla pewnego pomysłu na rozwiązanie. Jak to rozwiązanie wygląda, o co w nim chodzi i do czego możemy przyrównać, jeśli mamy opowiadać to jakimś ludziom, którzy mają pewne doświadczenie z systemami łączności krytycznej? Dokładnie. To dzisiaj jest połączenie dwóch światów. Czyli do dzisiaj mieliśmy do czynienia z tym, że były systemy łączności krytycznej oparte o takie rozwiązania, które nazywamy DMR czy Tetra. I teraz to są bardzo dobre systemy, które działają w tak zwanych wąskich pasmach. I teraz wchodzimy w świat sieci 4G, 5G dla komunikacji krytycznej i to są już technologie szerokich pasm. Duże przepływności, przesłanie wideo, dodatkowych rzeczy. I teraz jak te światy połączyć, żeby korzystać z obydwu jakby tych najważniejszych funkcji systemu. My to właśnie robimy. Czyli dostarczamy systemy komunikacji krytycznej, które z jednej strony zabezpieczają nam komunikację infrastrukturalną, z drugiej strony mogą się komunikować nadal z systemami tymi DMR i Tetra, tak żeby nie musieć z tych systemów rezygnować.
i powoli móc wdrażać właśnie tego typu słuchawki z aplikacjami, ale nadal obsługiwać to, dajmy na to, w warunkach ciężkich, zabłocenia, kiedy mamy najlepsze tutaj Gorilla Glass, czy na przykład ładowanie indukcyjne, czy właśnie te dodatkowe przyciski, czyli chcemy to w bardzo grubej rękawicy obsłużyć i kiedy złamiemy nogę, to chcemy nacisnąć przycisk SOS, albo chcemy wyzwolić połączenie push to talk czy push to video zewnętrznym guzikiem, ale nadal mieć telefon, który wygląda jak Android, ma wsparcie Google'a 3-letnie, ma gwarancję, jest naprawialny, możemy na nim instalować aplikacje i możemy też w przedsiębiorstwie zarządzać nim, tak jak nowoczesnymi systemami IT, czyli po prostu podpiąć go pod system mobile management i mieć wgląd, jakie aplikacje, kiedy, co jest instalowane, żeby pracownik też czuł się bezpiecznie w organizacji, że nagle nie jest wprowadzane jakieś urządzenie, które nie do końca może spełnia te najnowsze standardy bezpieczeństwa. Czyli z punktu widzenia pracownika to tak, z jednej strony otrzymuje standardowy, wysokiej klasy smartfon, tak, z zapewnieniem, że ten producent systemu operacyjnego daje mu wsparcie, więc korzystam z niego jak z każdego innego smartfona, ale z drugiej strony mam urządzenie, które jest ma swoją drugą funkcję, tak, które po prostu nie muszę nosić kolejnego, tylko cały czas poruszam się z tym urządzeniem i wiem, że w sytuacji, w której będę innej niż standardowa, tak, to nie będzie zwykłe połączenie telefoniczne, tylko tak naprawdę, tak jak powiedziałeś trochę, w odniesieniu do tych systemów Tetra, no bo to były tak naprawdę systemy, które właściwie chyba dzisiaj są na wyposażeniu każdych służb jakichkolwiek, tak, bo to jest element dotyczący tej niezawodności i tego wywołania, szczególnie też istotne tej łączności jednokierunkowej, tak, że w momencie, kiedy ty mówisz, to mówisz i tak naprawdę to jest właśnie to ja-odra, wypowiadasz się, kończysz over, tak, i w tym momencie pozostali, tak, czyli nie ma takiego elementu zakłócenia, ten komunikat jest dosyć jasny. Plus te funkcjonalności dotyczące takiego przywołania w sytuacji już całkiem, kiedy, nie wiem, tracę przytomność albo nie będę w stanie nic powiedzieć, tak? Dokładnie i tu rozwijamy szereg aplikacji, które automatyzują używanie tego, bo na przykład możemy wykorzystać już w nowocześniejszych telefonach wszystkie benefity telefonu, które mają akcelerometr, i obsługiwać tę aplikację właśnie w takiej postaci, że jeżeli osoba nawet straci przytomność, to jest to analizowane przez centralny software, jest to analizowane przez konsolę i jest wtedy alarm, że po prostu człowiek upadł i nie porusza się. I jest to możliwe dlatego, że telefon jest nowoczesny i ma nowoczesne wyposażenie elektroniki. Tak samo możemy zrobić w drugą stronę, to znaczy jest kolejny element, chcemy na przykład na tym telefonie nadal mieć dostęp do wszystkich narzędzi korporacyjnych, do obsługi dokumentów, odbierania poczty, czy edytowania plików, zamówień i tak dalej. No i to jest możliwe dzięki temu, że możemy tutaj dowolne aplikacje zainstalować, dowolne dostępy do chmury skonfigurować. Następna bardzo ważna funkcja, na którą nasi partnerzy, klienci zwracają uwagę, to przy tego typu komunikacji krytycznej, która nadaje do wszystkich użytkowników, możemy też bardzo dobrze operować na przykład na dużych obiektach logistycznych. Czyli na przykład mamy smartfon, gubimy jakiś tam zasięg stacji publicznej i teraz przełączamy się na te systemy, które są właśnie już na obiekcie, te wąskopasmowe DMR czy Tetra i z nimi nadal rozmawiamy. To jest właśnie wyjątkowa funkcjonalność tego, co my robimy jako Nokia. Łączymy te dwa systemy i nie pozbywamy się tego, co do tej pory było tak doceniane przez systemy Tetra czy DMR, czyli one działają w warunkach tych bardzo trudnych z punktu widzenia penetracji radiowej i czasem nie chcemy się ich jeszcze pozbywać, tak? Więc dajemy czas też organizacjom na przyswojenie nowej technologii, na powolne przesiadanie się na tego typu rozwiązania i łączenie tych dwóch systemów ze sobą, żeby nie wprowadzać Czyli tego trochę rewolucyjnie. ta kompatybilność, o której powiedzieliśmy, wsteczna z tymi rozwiązaniami, Dokładnie. które były, a z drugiej strony element dotyczący takiego
integrowania pewnego rodzaju usług, tak? Skoro Dokładnie. ta usługa była, masz ją jeszcze, to dajemy ci jakby szansę na taką właśnie ewolucję i to, co rozmawialiśmy, czyli nie ma czegoś takiego, że jest cięcie i dzisiaj będziesz bez usługi. Dokładnie. Okej, spokojnie, tak? Jakby Dokładnie. masz czas na to, żeby się przesiąść całkowicie na te nowe rozwiązania, tak? To I też to- może być ciekawy element poca takiego, tak? Oczywiście. Czyli możemy powiedzieć, spróbuj, tak? Oczywiście i to już nawiązując do tego, co Artur mówił, jeżeli my gdzieś właśnie rozmawiamy i jest przywoływany ten nasz jakby historyczny case bardzo odpornych telefonów, to rzeczywiście tutaj mamy te same oczekiwania. Ktoś z nami rozmawiając i znając logo Nokia, znając to właśnie jak te telefony długo działały, jak te jakby rozwiązania były używane, jak były niezawodne, tego samego oczekuje dzisiaj od najnowocześniejszych systemów. Więc na przykład naprawialność tego typu urządzeń, naprawialność tych wszystkich komponentów sieci infrastrukturalnej, to jest kluczowe. My to dajemy. Dajemy możliwość, że to nie jest takie podejście, że jak ci się zepsuje, to wyrzucisz i dostarczymy ci nowe. Nie, my normalnie, odpowiedzialnie w obsłudze od drzwi do drzwi odbieramy wszystkie urządzenia tego systemu i po prostu je naprawiamy i odsyłamy naprawione w ramach właśnie tych cyklu rocznego dla szkła, czy 3-letniego dla całego urządzenia. Czyli tak naprawdę filozofia taka trochę zero waste, tak? Tak, Czyli nie, że zdecydowanie. wezmę i wyrzucę, to trochę by pasowało do tego, co mówisz, a o tym ci jeszcze nie powiedziałem, a może nie oglądałeś odcinka z Pawłem Niedzielskim, gdzie właśnie rozmawialiśmy o tym, jak Nokia podchodzi do tych regulacji związanych z ESG, tak? Czyli wpływem na środowisko, jak to wszystko będzie wyglądało, czyli to też jest jakby taki aspekt, tak? Zdecydowanie. Póki da się naprawić, to naprawiamy, tak? Tak, zdecydowanie. Okej. Dbamy o to, żeby wszystko, co robimy, miało cały czas taką właśnie możliwość naprawialności. Tak. Skąd w ogóle jednak powrót do telefonu? No, Bo tak naprawdę mamy infrastrukturę, możemy dać wszystkim dokumentację i powiedzieć bierzcie i produkujcie. To dlaczego jednak znowu wróciliście do tego początku, tak? Tutaj to jest najważniejszy element, to są potrzeby rynku. To nie jest tak, że my sobie siadamy, wymyślamy jakiś, dzisiaj będziemy tam i to robimy. W wielu kwestiach się tak po prostu nie da, dlatego że trzeba zawsze analizować te elementy rynku, zapotrzebowania i tego, czy coś jest naprawdę potrzebne. Nie tak sobie po prostu coś robić. Tak jak mówiłem, tak jak nie robimy do szuflady patentów, wynalazków i nie ścigamy się na ilość patentów, tak jak niektórzy dostawcy, tylko robimy po prostu konkretnie największą ilość patentów, które są kluczowe dla danego rozwiązania. I tutaj naprawdę mamy numer 1 pozycję na świecie. Bo może nie robimy numer 1 ilościowo, ale właśnie robimy jakościowo. I tak samo jest w przypadku telefonów. Jest to ograniczone portfolio, bardzo wyselekcjonowane w partnerstwie z HMD Global, która używa brand Nokia i za tym stoi cały ekosystem, czyli to nie jest tak, że my zawsze robimy wszystko. Nieraz wiemy, że ktoś może to zrobić lepiej dla nas i użyje po prostu naszego loga, a nam jest to potrzebne w komunikacji krytycznej, no bo właśnie tak jak dzisiaj już powiedzieliśmy, jeżeli byśmy chcieli zbudować taki system, nie mając żadnego telefonu, który ma przyciski, ma te wszystkie atrybuty, o których rozmawiamy, to bylibyśmy troszeczkę w kropce, bo wtedy byśmy mieli braki, które by rynek oczekiwał, żeby były uzupełnione. No i przez kogo miałyby być uzupełnione? Okej, czyli tak naprawdę to, co powiedziałeś na początku, czyli komplementarność rozwiązań Nokii, chipsety, routery, switche, stacje bazowe, rozwiązania różnorakie i tak naprawdę tutaj wpasowanie, czyli skoro była potrzeba, bo klienci wam powiedzieli fajnie, że zrobiliście takie rozwiązanie, ono nam się podoba, ale to chcemy, żebyście jeszcze dostarczyli do tego właśnie terminal końcowy, tak? Bo Dokładnie. jeżeli wiecie, jakie one są funkcjonalności i opowiadacie nam o tym, że fajnie byłoby to mieć, no to teraz pokażcie, tak? Dokładnie. Okej, może za chwilę pojawią się na rynku, tak jak tutaj możemy się domyśleć, dacie licencję komuś na wytworzenie, bo ktoś będzie chciał mieć jakby pod innym brandem, może pod innym systemem operacyjnym, który dostosujecie, ale dzisiaj sami sprawdziliście i wiecie, na co zwrócić uwagę, czyli nawet jeżeli to się pojawi, no to ten element dotyczący kontroli jakości będzie Nokia powie, okej, tak, jeżeli robisz to puszczamy cię. Jeśli nie, to nie dostajesz naszego certyfikatu, tak? Dokładnie. I tak samo jak do telefonów podchodzimy do tego tematu Wi-Fi. Czyli my nie mówimy, to jest dobre, to jest złe, tylko odpowiadamy na to, ale gdzie to jest
jest potrzebne i w jakiej formie. I robimy tak, żeby systemy, które są w przemyśle używane, które są w wojsku używane, które są używane w jakichś właśnie specjalnych domenach, o czym mówił Paweł, energetyki, czy kopalnictwa, czy nawet komunikacji, o których mówił Artur, gdzieś tam nieziemskich, żeby właśnie one zaistniały tam, gdzie mają konkretne zastosowanie. Właśnie tu rozmawialiśmy z Arturem na temat tego, co się będzie działo na Księżycu, tak? Czyli jaki jest cel tego, żeby te urządzenie tam właśnie, które ma postawić tą sieć private na Księżycu, że ono ma przylecieć, samo się rozpakować, zainstalować i zapewnić łączność pomiędzy tą stacją bazową i łazikiem lub między łazikami. To taki element. Natomiast może się okazać, że może gdzieś przełamiemy barierę albo wymyślimy sposób, w jaki komunikować się szybko z Księżyca na Ziemię. Może się okazać, że właśnie taki terminal będzie w roli głównej, tak? Że nie będą to tylko powieści z filmu science fiction, że właściwie to połączenie jest takie, no proszę bardzo, jak na Ziemi, ale może faktycznie ktoś wymyśli, że nawet jeżeli będzie opóźnienie, no to ono nie będzie aż takie znaczne. Nie wiem, ludzie się fascynują fizyką kwantową. Mówią, że ona pozwoli nam zmienić parę rzeczy. Może tak jest. Może się okaże, że właśnie w tej fizyce kwantowej znajdzie ktoś coś i będzie takim Albertem Einsteinem albo takim Kopernikiem, tak? Który wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, nie? Tutaj wygląda tak, że w świecie fizycznym my znamy pewne ograniczenia związane z tak zwanym limitem Shannona. I rzeczywiście jest to tak jakby w uproszczeniu można powiedzieć, to jest taka, jak dużo można przepływności zrobić w jak dużej przestrzeni z użyciem jak dużej energii. I my dzisiaj wiemy, że już na naszych rozwiązaniach my do tego limitu fizycznego dochodzimy. Zarówno w tych sieciach optycznych, w których już tam upakowanie bitów na ilość włókien jest bliska tym limitom fizycznym, tak samo jak w komunikacji radiowej czy mikrofalowej. Tam już te limity osiągamy i wiemy, gdzie jest ich koniec. I tutaj wątpię, że coś się zmieni nagle, jeżeli chodzi o rewolucję. Natomiast to, nad czym pracujemy dzisiaj, to jest bardzo jakby proste przełożenie ograniczeń na zmianę tego, co robiliśmy od strony formy. Czyli dzisiaj sobie wyobraźmy, że operatorzy budujący sieci na naszych rozwiązaniach, czy dostawcy chmury budujący bardzo często połączenia w oparciu o nasze rozwiązania, oni też szukają nowych modelów budowania sieci z zachowaniem tego, co do tej pory robili, jeżeli chodzi o bezawaryjność i model zarabiania na tym. Tak? I teraz w tych jakby połączeniach zarówno sieci pod Industry 4.0, czy w komunikacji takiej, która musi obsługiwać nagle dodatkowo jakieś bardzo szybkie pojazdy albo drony, pojawia się po prostu wiele nowych modeli budowania tych sieci. Pojawia się dużo nowych ekosystemów. Łączymy sieci prywatne, kampusowe z sieciami publicznymi. Budujemy bardzo dużo sieci prywatnych, kampusowych. W tej chwili mamy ich już wdrożonych 500. Tutaj jesteśmy zdecydowanie liderem na rynku i jak mam bardzo często to pytanie, dlaczego tak dużo mamy tych sieci? One wynikają moim zdaniem z dwóch aspektów. Po pierwsze, to jest to, co powiedziałem na samym początku, czyli my szyjemy konkretne rozwiązania pod konkretne potrzeby i najpierw słuchamy tych naszych klientów i partnerów, co oni chcą zrobić. I jak widzimy, że to jest sens, to wtedy pod to robimy rozwiązania. A drugi aspekt to jest my ten ekosystem partnerów, tak jak z wami, no tu jest bardzo wartościowy, uczymy się nawzajem od siebie. Czyli dzisiaj, jeżeli Nokia współpracuje z Inergo, to nie jest to tylko w jedną stronę współpraca, że my tam wystawiamy sklep z pudełkami, a wy po prostu je sprzedajecie i jest fajnie. Jest to w obydwie strony komunikacja. Wy znacie swój rynek, wiecie, czego potrzebują wasi klienci, wracacie do nas z tymi informacjami i my wtedy po prostu wiemy, jak poprawiać, usprawniać swoje rozwiązania, gdzie jeszcze czegoś nam brakuje, a gdzie może trzeba kogoś doprosić do rozmowy, bo na przykład my nie mamy zamiaru czegoś zrobić, ale mamy też już istniejącego partnera, który może ubogacić wasze portfolio. I to jest ten styl. Powiedziałeś Shannon.
Otwarła mi się szuflada ze wspomnieniami. Ja rozumiem, że to jest ten sam Shannon, na bazie którego opiera się kwestie dotyczące próbkowania mowy, po to, żebyśmy ją mogli przesłać przez telefon? To jest taki określony limit fizyczny. Ja nie wiem o tym aspekcie próbkowania mowy. Bo ja Musiałbym pamiętam w czasie studiów na telekomunikacji było właśnie, wtedy to się nazywało jeszcze prawo Kotelnikowa Shannona, dotyczące tego, że nie potrzebujemy mieć przesłanej całej naszej wypowiedzi, tylko możemy ją mieć spróbkowaną po to, żeby ją odtworzyć. Czyli właśnie tak naprawdę to była podstawa do tworzenia wydajnych wtedy sieci telekomunikacyjnych. Teoria bliska, człowiek ten sam. Pracownik, tak by the way, właśnie Bell Labs, który też jest u nas w tej chwili częścią taką innowacyjną firmy Nokia. Przy okazji rozmowy z Arturem Ołtarzewskim na OFFie sobie rozmawialiśmy właśnie o kwestiach dotyczących tego, jak ludzie wpadają na pewne pomysły. Śmialiśmy się, że być może to są kosmici, skoro Nokia coś tam próbuje robić w kosmosie. No i teraz, jak wiesz, z jednej strony uczyłem się tych wszystkich rzeczy, tak? Szeregów Fouriera, praw Shannona. No i ja ich się nauczyłem, tak rozumiałem. A dopiero potem zaczęliśmy analizować czasami jak goście do tego doszli, tak? No, niby matematyka, niby fizyka, niby to wszystko jest logiczne, bo to z coś, z czego wynika. No ale to nie jest tak logiczne, szczególnie w czasach, kiedy tak naprawdę dostęp do szybkich maszyn obliczeniowych był żaden. Jest na ten temat dosyć dużo teorii. Jedna, która mi się wydaje najbardziej prawdziwa, to jest tak zwana efekt aha. I to jest po prostu związane z czymś takim, że dokładnie. I to było jakby też i nadal jest w genotypie, czyli to było w Bell Labsie i nadal istnieje u nas w Nokii. Trzeba po prostu zgromadzić, tak troszeczkę tu odwołujemy się niemalże jak do migracyjnej teorii grawitacji, że jeżeli jest grupa ludzi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami, to oni się troszeczkę jakby nawzajem przyciągają. Takie centra właśnie badawczo-rozwojowe, one przyciągają ludzi o różnych pomysłach, zbliżonych kompetencjach, myśleniu kierunkowym i tak dalej. I oni robią wiele, wiele rzeczy. Mają tą przestrzeń, komfort, czas, żeby robić dużo różnych rzeczy i czasem coś się wydarzy i wtedy jest aha. Dobra. I wtedy się to opisuje. Dosyć wiarygodne. Tak. No aczkolwiek myślę, że też jakby zaletą tych centrów badawczych jest też to, że tam się pojawiają tacy ludzie, którzy czasami jakby na przekór pewnym myślą, tak? I potem powiedział, aha, miałem rację, tak? To jest taki ten efekt. No i tu jest właśnie ten drugi element, który jest dla nas bardzo ważny, czyli Nokia stawia na różnorodność. Stawiamy na to, że przychodzą do nas ludzie z różnymi pomysłami, bez względu właśnie na pochodzenie, język, płeć, skąd mają wiedzę, jaki mieli background. Staramy się właśnie, żeby ta reprezentacja w R&D była możliwie jak najszerszych obszarów, bo właśnie wtedy jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy zauważyć, które może koncentrując się na jednej konkretnej domenie nie bylibyśmy w stanie. No tak, bo to jest taka kwestia, że czasami po prostu robimy, przychodzi ktoś i pyta, dlaczego to robicie, tak? No, odpowiedź jest jedyna prawdziwa, bo zawsze tak robiliśmy, tak? No i teraz jest kwestia jak gdyby obrócenia tego. Adam, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Dużo, myślę, interesującej wiedzy, ciekawe rozwiązanie dotyczące tej łączności krytycznej. My pracujemy wspólnie nad kilkoma projektami. Myślę, że za jakiś czas będziemy może w stanie nawet z klientem porozmawiać, czy faktycznie to, co tutaj ty pokazałeś i opowiedziałeś, sprawdza się w takiej normalnej, codziennej użyteczności. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na nasze inne rozmowy w Vinergo, a moim gościem dzisiaj był Adam Grodecki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.